Dlaczego nie mówiłeś? Dlaczego nie pytałeś? Czy wiesz, czym jest depresja? Depresja. Depresja jest chorobą. Jest to poważna choroba, która może zagrażać życiu, która może spowodować, że linia życiowa człowieka się załamie. Zapytaliśmy kilku studentów, czym według nich jest depresja. Depresja? Wydaje mi się, że każdy czasem może mieć doła, ale trzeba przestać być leniwym, przestać się użalać nad sobą i zacząć działać, a nie szukać tylko cały czas wymówek. Przepraszam, czy może nam Pani powiedzieć, czym dla Pani jest depresja? Nie wiem, nie spotkałam się, nie znam osobiście takiej osoby z tą chorobą, także niewiele mogę powiedzieć na ten temat. Czy według mnie to jest bardzo ciężka choroba, która tak naprawdę nie ma względu na wiek. Zdarzyć się może każdemu. W każdej chwili jest bardzo ważne, żeby się nią zająć wcześnie. To nie jest takie chwilowe bycie smutny, takie wsiu bździu, że ludzie sądzą. Każdy z nas doświadcza takich momentów, kiedy jest nam smutno, ale depresja może ciągnąć się latami. Depresja? Teraz to chyba każdy człowiek ma depresję, co nie? Według mnie osobiście to jest jakiś kompletny wymysł. No wystarczy się ogarnąć, posprzątać, nie wiem, poukładać się i pójść dalej, no nie tkwić tylko i się smucić nad sobą. Inni w sumie mają gorzej, jakoś nie płaczą po godach i idą do przodu. Depresja to choroba, która u niektórych ludzi jest spowodowana ciężkimi doświadczeniami życiowymi, a dla innych brakiem stabilności hormonów w mózgu. I tak jak w moim przypadku towarzyszy większą część życia. Czasami bardzo trudno jest poznać, że ktoś choruje na depresję i dlatego moim zdaniem to jest tak groźna choroba. Depresja jest chorobą. Jest to poważna choroba, która może zagrażać życiu, która może spowodować, że linia życiowa człowieka się załamie. I myślę, że warto od tego zacząć, że nie jest to defekt moralny, nie jest to lenistwo, nie jest to zły charakter. Na depresję ludzie zapadają tak samo jak na cukrzycę, niedoczynność tarczycy czy też na nowotwory. Warto pamiętać, że nieleczona depresja może zakończyć się próbą samobójczą czy też udanym samobójstwem. Dlatego wydaje się, że powinna być ona leczona tak samo jak każde inne poważne schorzenie. Kiedy myślimy o tym, że ktoś choruje na depresję, kiedy ma obniżony nastrój, ale często w przypadku nastolatków mówimy o takim nastroju dysforycznym, czyli jest tam bardzo dużo złości pomieszanej ze smutkiem, prawda? I często rodzice mówią, że to dziecko, że ten nastolatek się zmienił, że zrobił się agresywny, że pyskuje, że ciągle chodzi i warczy. Mówimy o spadku sił, jak to czasami mówią nastolatki, pójście do kuchni, zrobić herbatę, to wyprawa na Mount Everest. Bardzo często mówimy o anhedonii, czyli rzeczy, które kiedyś cieszyły, przestały cieszyć. Dużo pacjentów ma zaburzenia snu, albo nie może zasnąć, albo śpi za długo, albo budzi się bardzo wcześnie. Mamy często zaburzenia dotyczące apetytu, no i też taki bardzo ważny objaw dotyczący możliwości pojawienia się myśli samobójczych, czy wręcz planów samobójczych. Czemu nic nie mówiłaś? Nie pytałaś. Poza tym o depresji naprawdę ciężko się rozmawia, nawet z bliskimi ludźmi. Poza tym bałam się, że mnie nie zrozumiesz i że to wpłynie na naszą relację. Oczywiście, że Cię zrozumiem i zawsze Cię wysłucham. Proszę Cię, obiecaj, że już zawsze będziesz mi mówić. Będę, dziękuję. Oszacowano, że do ukończenia 18 roku życia 1 na 5 młodych osób w Polsce doświadczy epizodu depresyjnego. W Twoim otoczeniu, w grupie znajomych, w szkole czy na studiach, kilka osób może mieć zaburzenia depresyjne.
Rozejrzyj się wokół. Zainteresuj innymi. Spytaj o ich samopoczucie. Może to ty staniesz się osobą, która pomoże komuś w walce z depresją. Jeśli z kolei czujesz, że to ty potrzebujesz pomocy, porozmawiaj z kimś o tym. Zasygnalizuj swoje potrzeby najbliższym. Oni mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, jak się czujesz. Daj im możliwość, by ci pomogli. Pamiętaj, że to, że teraz jest ci źle, nie oznacza, że musi tak być zawsze. Jeśli wolisz porozmawiać anonimowo, możesz zadzwonić na telefon zaufania, gdzie czekają osoby gotowe cię wysłuchać i udzielić wsparcia. Mów. Pytaj.